Bandera jest niezręcznym, upartym i fanatycznym Słowianinem, jest tak oddany swoim pomysłom, że gotów jest dla nich umrzeć. Na tym etapie jest niezwykle cenny dla nas, ale później może stać się bardzo niebezpieczny. On ma tę samą nienawiść do Rosjan, co do Niemców. W ten sposób generał SS Gottlieb Berger opisał Stepana Bandera, przywódcę organizacji ukraińskich nacjonalistów, kiedy odmawiał współpracy z Niemcami. Stepan Bandera urodził się 1 stycznia 1909 roku w miejscowości Starej Uchryni w zachodniej części Ukrainy, zwanej Halicyną. W tym czasie był terytorium Austro-Węgier. Stepan pochodził z dużej, renomowanej rodziny o wykształconych rodzicach. Jego ojciec Andrzej służył również jako ksiądz po otrzymaniu stopnia z teologii na Uniwersytecie w Lwowie. Rodzina Banderów należała do ukraińskiej inteligencji i często była odwiedzana przez wykształconych ludzi i osoby publiczne z bardzo wyraźnymi przynależnościami politycznymi. Ich domostwo zostało nasycone duchem ukraińskiego patriotyzmu, głęboko zakorzeniona miłość do Ukrainy i pragnienie walki do końca o jej wolność. Niewątpliwie stała obca okupacja jego ojczyzny i sceny krwi i przemocy odcisnęły piętno na młodym Stepanie. Miał zaledwie 5 lat, gdy rozpoczęła się I wojna światowa. W latach 1914 do 1917 był świadkiem wojny na swojej ziemi między imperiami austro-węgierskimi i rosyjskimi, co spowodowało 4-krotną zmianę terytorium w tym krótkim okresie. Rok 1917 przyniósł ze sobą krwawą rewolucję bolszewicką, a gdy w następnym roku nastąpiło utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, w 1919 roku agresja z Polski wywołała wojnę, która doprowadziła do całkowitej polskiej okupacji zachodniej Ukrainy. Przy wielu okazjach dom Bandery, podobnie jak wiele innych ukraińskich domów, doświadczał ostrzału z bomb wroga. Oprócz rzezi wokół niego w wieku 12 lat Stepan poniósł utratę matki z powodu gruźlicy. Jego ojciec został sam na sam z rodziną 7 dzieci, podczas gdy jasne i pełne pasji dziecko Stepan był fizycznie chory. Po zdiagnozowaniu z bolesnym stanem znanym jako reumatyzm stawów często nie mógł chodzić ani czuć nóg, jednak jego determinacja, by pomścić Ukrainę, była tak silna, że nawet w tak młodym wieku Stepan byłby skłonny do samostartowania, aby sprawdzić, czy mógłby znieść tortury w przypadku schwytania. W 1924 roku Stepan dowiedział się o męczeństwie Olgi Basarab, agenta komunikacyjnego w ukraińskiej organizacji wojskowej, która była częścią ukraińskiego ruchu wyzwolenia. Olga była odpowiedzialna za stworzenie pierwszego kobiecego plutonu w ukraińskim oddziale strzeleckim. W konsekwencji została aresztowana przez polskie władze i poddana wszelkiego rodzaju brutalnym przesłuchaniom, które obejmowały tortury prądem elektrycznym. Ostatecznie znaleziono ją pewnego ranka w celi więziennej, powieszoną na tradycyjnym ukraińskim haftowanym ręczniku. Udało jej się podrapać na ścianie więzienia: umiera mnie tortura, zemsta. Stepan Bandera wziął te słowa do serca i upewnił się, że spełni ostatnie życzenie Olgi. Kilka miesięcy później, po długiej walce o odzyskanie ciała Olgi, lekarze byli w stanie ustalić, że jej śmierć nie była samobójstwem, ale w rzeczywistości wystawiona. Po ukończeniu szkoły w 1927 roku, Stepan planował uczęszczać do Ukraińskiej Wyższej Szkoły Technologii i Ekonomii w Podziebradach w Czechosłowacji, ale władze polskie nie dostarczyły mu dokumentów podróży. W 1928 roku Stepan zdał egzaminy wstępne i został zapisany na program agronomii na Politechnice Lwowskiej, jednym z niewielu programów dostępnych dla Ukraińców w tym czasie. Wynikało to z ograniczeń nałożonych na zapisy mniejszości przez polski rząd, skierowanych przede wszystkim do Żydów i Ukraińców, zarówno w szkołach średnich, jak i na poziomie uniwersyteckim. Jednak jego czas był krótkotrwały, ponieważ został aresztowany przez władze polskie, które kontrolowały wówczas zachodnią Ukrainę.
słusznie podejrzewali Stepana Bandera o członkostwo w ukraińskiej organizacji wojskowej OUN, znanej również jako Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, do której dołączył w 1928 roku. Po rozpoczęciu działalności jako gorący aktywista, Stepan ostatecznie został głównym ideologiem organizacji. Celem była walka o niepodległość Ukrainy w jakikolwiek możliwy sposób. W 1934 roku polskie władze ponownie aresztowały Stepana za działalność nacjonalistyczną i skazały go na dożywocie. Tam Stepan rozpoczął 16-dniowy strajk głodowy. Raporty od strażników potwierdzają, że Stepan był tak słaby, że musiał polegać na ścianach, aby pozostać w pozycji pionowej. W tym czasie władze więzienia postanowiły przymusowo karmić płynne pożywienie przez nozdrza więźnia. Niespodziewanie wyszedł z więzienia po zaledwie 3 latach uwięzienia w związku z nazistowskim atakiem na Polskę w 1939 roku. Mimo że niemieckie władze początkowo obiecały pomóc Ukrainie w uzyskaniu niepodległości i walce z rosyjskimi komunistami, 2 lata później również aresztowali Stepana wraz z innymi za nacjonalistyczny aktywizm. W 1939 roku zachodnia Ukraina została przekazana ZSRR w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow, zwanego także paktem nazistowsko-sowieckim. Rezultat był horrendalny dla rodziny Bandera. Siostry Stepana Oksana i Marta Maria zostały aresztowane przez NKWD, czyli tajną policję radziecką, w 1941 roku i wysłane do GULAG na Syberii. Jego ojciec został zastrzelony, a ponieważ Bandera odmówił pracy dla nazistów, jego bracia Aleksander i Wasyl zostali aresztowani i internowani w Auschwitz. Kolejny brat, Bohdan, zostanie w końcu zastrzelony przez Gestapo. Byli szczególnie nadużywani z powodu swojego nazwiska, a w 1942 roku zostali zabici przez polskich więźniów. Naziści wysłali także Stepana do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie inni wpływowi mieszkańcy Europy Wschodniej zostali zatrzymani za wszelkie plany, które nazistowie uznali za przydatne dla ich sprawy. Po zwolnieniu nie mógł wrócić na Ukrainę, ponieważ Stepan był uważany za wroga państwa radzieckiego. W ten sposób został zmuszony do emigracji do Niemiec. W końcu zaczął pracować dla brytyjskiej tajnej służby i całkowicie zatopił się w działalności UPA, Ukraińskiej Armii Powstańczej. W przeciwieństwie do konkurencyjnych polskich, rosyjskich, węgierskich czy rumuńskich ruchów nacjonalistycznych w tamtym czasie, ukraiński nacjonalizm nie uwzględniał antysemityzmu jako kluczowego aspektu swojego programu. Członkowie UPA borykali się z 2 wrogami: faszystami z zachodu i komunistycznymi najeźdźcami ze wschodu, nieuchronnie powodując utknięcie Ukrainy pomiędzy kamieniem a twardym miejscem. Ruchy Stepana Bandery były stale monitorowane. Gdy ścigał go żandarmer, w jego życiu podjęto wiele prób, a w 1959 roku jedno się udało. 15 października, u progu swego monachijskiego mieszkania, Bandera został zastrzelony przez Bogdana Staszińskiego, pracownika sowieckiej tajnej policji znanej jako KGB i sowieckiego przywódcy partyjnego Nikity Chruszczowa. W jego zabójstwie wykorzystano specjalną broń z cyjankiem. Do dnia dzisiejszego życie i osobowość Stepana Bandery nadal budzą kontrowersje. Dla tych, którzy cierpią z powodu nostalgii komunistycznej, Bandera jest ignorantem, okrytym faszystą i współpracownikiem. Jest to najprawdopodobniej spowodowane powszechnym niuansem społecznym, który zapuścił korzenie w Związku Radzieckim podczas II wojny światowej, co miało odnosić się do osoby lub idei niezgodnej z komunistami jako faszysta lub wroga państwa. Co więcej, szkolny program radziecki obejmował propagandę mającą na celu oczernianie narodowych jednostek. Ostatecznie nazwa Bandery stała się synonimem marki i została użyta w odniesieniu do każdego, kto walczył o prawa jednostki, a także prawa suwerennego państwa. Nawet dziesięciolecia po upadku komunizmu sowieccy sympatycy nadal używają terminów faszystowski i banderowiec, aby odnosić się do kogoś, kto nie podporządkowuje się rządowym regulacjom. Służy to jedynie wykazaniu intensywności wpływu Bandery na jego wrogów i naśladowców.
I dla większości Ukraińców jego nazwisko jest tak czczone, że graniczy z podobnymi do kultu. Nazywanie się Bandera jest z całą pewnością mile widziane wśród nacjonalistów i służy jedynie potwierdzeniu pasji do ukraińskiej kultury i ostatecznej niezależności. Stepan Bandera powiedział kiedyś: wolność nie jest wolna, często płaci się za nią we własnej krwi. Od najmłodszych lat Stepan zdecydował, że jego życie będzie poświęcone Ukrainie. I zdał sobie sprawę z konsekwencji, płacąc w swoim życiu. Sława Ukrainii!